Szanowni Państwo, w dzisiejszym odcinku bawić będziemy w niemieckim landzie o nazwie Dolna Saksonia. A jesteśmy tutaj po to, by wgłębić się w jakże fascynujący świat ziemniaków. Partnerem odcinka tegoż jest firma Europlant Polska, producent sadzeniaków najwyższej jakości. Traktory zdobędą wiosnę. Tak zatytułowany był zbiór socrealistycznych opowiadań Witolda Zalewskiego z roku 1950. No wiecie, jak to w tych opowiadaniach. Kułacy, którzy gnębili drobnych chłopów, no i mechanizacja rolnictwa i tak dalej. Mnie już tym w szkole nie prześladowano, no bo nie chodziłem do szkoły za Stalina, ale z ciekawości przejrzałem ową rzecz, tak jak przejrzałem też brygadę szlifierza Karchana. No, straszny gniot. Poza tym traktory nie zdobywają tylko wiosny. Traktory są potrzebne przez cały rok. A może najbardziej jesienią, bo przecież jesienią najwięcej płodów rolnych pozyskujemy. No i przekonamy się o tym właśnie tutaj. Jesteśmy w Niemczech, jesteśmy w Dolnej Saksonii i trwa kampania ziemniaczana. Więc mamy traktory, ale przede wszystkim mamy ziemniaki. Nie wszystkie ziemniaki trafiają bezpośrednio na stół, gdyż są one bardzo ważnym elementem przetwórstwa spożywczego. Jesteśmy właśnie w fabryce skrobi. Fabryce, która każdego dnia przerabia mniej więcej 2200 ton ziemniaków. Zanim te ziemniaki zostaną tutaj zrzucone, każda partia jest sprawdzana. Jest sprawdzana po pierwsze na zawartość skrobi, po drugie na zawartość ziemniaków w ziemniakach. Jeśli w takim transporcie mamy do 4% zanieczyszczeń, kamieni, wtedy plantator nic nie płaci. Jeśli tych zanieczyszczeń jest do 15%, to obciąża się go kosztami wywozu tychże z zakładu. Natomiast jeśli jest ich więcej niż 15%, wówczas takowej partii się nie przyjmuje. Co jest niezwykle ważne z punktu widzenia tych ludzi, którzy tutaj przywożą swoje ziemniaki. Pod koniec września dostają od owej fabryki warunki kontraktacji na cały następny rok. Warunki, które nie są w trakcie trwania tej rocznej umowy zmieniane. Więc przewidywalność i pewność, a przede wszystkim skrobia, którą zobaczymy za momencik, jak się wytwarza. Cały proces w największym skrócie wygląda tak. Ziemniaki są myte, następnie tarte w specjalnych urządzeniach, a następnie w takich maszynach odseparowywana jest skrobia. Tutaj mamy już skrobię, która wszakże musi być jeszcze wysuszona i oczyszczona. Jakże słabo zdajemy sobie sprawę z faktu, że ziemniaczana skrobia jest jednym z najbardziej uniwersalnych produktów spożywczych. No tylko niektóre zastosowania wymienię. Pudry, zasypki, dezodoranty, wypełniacze tabletek, wypełniacze cukierków, mąka ziemniaczana, bez której nie zrobi się klusek śląskich albo też pysz. No i w końcu opakowania. Robi się teraz z ziemniaczanej skrobi opakowania biodegradowalne,
w przeciwieństwie do tych plastikowych. Moi drodzy, mówiąc w największym skrócie, bez ziemniaków nie ma życia. Już gotowa skrobia w magazynie w 25-kilowych workach. Na jeden taki worek skrobi potrzeba 125 kg ziemniaków. I w tym, co przed chwilą powiedziałem, nie ma żadnej przesady. Bez skrobi ziemniaczanej, bez ziemniaków nie ma współczesnego świata. To jeden z najbardziej uniwersalnych składników spożywczych, z jakimi dziś ma do czynienia ludzkość. Szanowni Państwo, oto Krzysztof Korolewicz, ziemniaczany guru i człowiek, który jest przy okazji moim serdecznym kolegą. Krzysztofie, jesteśmy na Waszym polu pokazowym. Czemu ono służy? Na tym poletku jest prezentacja naszych odmian, które są popularne albo są nowo wyhodowane i nasi producenci albo klienci mogą zobaczyć cały potencjał tych odmian, zarówno skrobiowych, jak i jadalnych. Dodatkowo każdy może zobaczyć, czy odmiana jest wczesna, czy późna, bo po stanie łęt widać dokładnie, kiedy każda z odmian kończy wegetację. Czekaj, łęty to jest to, co wyrasta ponad ziemię, ten ziemniaczany krzew po prostu, tak? Tak. W przypadku odmian wczesnych lub bardzo wczesnych dojrzałość jest bardzo szybko, ta łęta wysycha, ziemniak oddziela się od stolonów i już jest gotowy do zbioru. W przypadku odmian późnych, tak jak na przykład Euroviva, ziemniak rośnie dłużej, nawet do końca października, wtedy ma pełny plon i wtedy jest gotowy również do zbioru. Czyli to, co tutaj jest zielone, to znaczy, że jeszcze nie jest gotowe do wykopywania. Tak naprawdę dopóki jest blaszka liściowa, dopóki jest chlorofil, odbywa się fotosynteza i ten proces gromadzenia na przykład skrobi odbywa się do momentu właśnie, kiedy ta zieleń jest. Czekaj, no jako laik postaram się to streścić, nie wiem czy dobrze. Czyli ziemniak łapie różne wartościowe rzeczy z powietrza i ze słońca poprzez liście, transportuje to tym Poprzez stolon. poprzez stolon, właśnie, to się nazywa stolon, do bulwy. I kiedy ten proces się kończy, to po prostu to na górze usycha. Tak naprawdę proces fotosyntezy jest dzięki słońcu i to wszystko gromadzi składniki odżywcze, które gromadzi ziemniak właśnie poprzez stolon w bulwie i tak odbywa się magazynowanie, na przykład skrobi w tym przypadku. Możemy się przyjrzeć czemuś, jakimś bulwom, które już mają wszystko w sobie zmagazynowane? Zobaczmy na przykład odmianę Simonetta, która jest odmianą średniowczesną, czyli jej wegetacja dobiegła końca. Możemy zobaczyć, co jest pod spodem To zobaczmy. i wtedy wszyscy będą wiedzieć, czy to jest ziemniak o odpowiedniej masie. Wcześniej pewnie ktoś tu był pobierać próby, ale dzisiaj zobaczymy, jak No to tak, ale wygląda. widzicie, ziemia jest nieruszona, więc nie zakopaliśmy tutaj niczego specjalnie. Gramy wabank po prostu. Gramy wabank i patrzymy, o, jest coś. No, nawet więcej niż coś. Jeżeli kopię takie ziemniaki, to jestem naprawdę świadom, że kopię złoto. Spójrzcie na to. Spójrzcie, jak to wygląda. No, I ziemniaków oczywiście jest troszkę więcej, jakby całą redlinę wykopał. Ależ tutaj widać, że to są naprawdę przepiękne, kształtne, ładne, żółte ziemniaki. czym się charakteryzuje Simonetta właśnie? To jest właśnie typowa odmiana jadalna, która ma ładny kształt. Kształt ziemniaków jadalnych powinien być podłużno-owalny, powinien mieć płaskie oczka, co ułatwia bardzo obieranie. No i przede wszystkim smak i kolor miąższu. Zobaczmy. Piękny, Piękniuni. żółty, wyraźnie żółty kolor miąższu, piękna, równa barwa tego miąższu i naprawdę walory smakowe wyjątkowe. To jest typ kulinarny jaki? Ogólnosałatkowy typ A. W Polsce zbyt rzadko ziemniaki są sprzedawane wedle typów kulinarnych, prawda? To nie jest częsta praktyka w naszym kraju niestety. I tu trzeba się pochylić nad tym problemem, dlatego że u nas w Polsce brakuje mi czegoś takiego, żeby każdy, który produkuje ziemniaki, miał świadomość, że ziemniak trafia do miasta. Jeżeli on trafia tam, gdzie tego towaru nie znają, musi być opisany. Jaka nazwa, jaki typ kulinarny, a wreszcie to, co jest najważniejsze tak naprawdę, gdzie rósł i komu można na przykład zapłacić za to pieniądze. Oczywiście w przypadku regionalnych producentów ma to również duże znaczenie, dlatego że wspomagamy tego producenta I swój region. i swój region, a jednocześnie
ziemniak nie musi wędrować 350 km, zanim trafi praktycznie w to samo miejsce. Chociaż trzeba też przyznać, że bardzo dobrą pracę robią wszystkie duże sklepy, które dostarczają ludziom do miasta, ponieważ oni nie kupiliby inaczej. Tak. Natomiast wartość produktu i również marki producenta jest dla mnie nie do przecenienia, dlatego że jeżeli rolnik ma swoją markę, na przykład, nie wiem, ziemniak biały z Mazowsza, ziemniak żółty wielkopolski, czy jakiś na przykład ziemniak ze wsi Drzewce, to jednocześnie obliguje się do wysokiej jakości tego produktu. To jest bardzo ważne. Drodzy Państwo, ziemniaki poprzez swoją masowość zaczęły być w pewnym momencie traktowane jako pospolity produkt, a należy im się taki sam szacunek jak różnym innym wykwintnym produktom spożywczym, albo nawet i większy, bo to jest nasz podstawowy żywiciel przecież. Znaczy ziemniak w towarzystwie żadnego produktu nie czuje się, jakby ktoś popełnił mezalians. Jest zarówno dobry sam, jak i z rybą, jak i ze szparagami, jak i z mięsem, jak i z najwyższymi smakołykami, pod warunkiem, że jest to ten ziemniak, który chcieliśmy kupić. Jeżeli na przykład na talerzu w bardzo dobrej restauracji, którą wszyscy znają i polecają, znajdzie się przypadkowa bulwa, przypadkowy typ kulinarny, przypadkowa odmiana, Psuje wszystko. to może rozwalić wszystko, co ktoś budował przez wiele lat. Natomiast jeżeli mamy świadomość, że szukamy konkretnej odmiany, a w tym przypadku może być to również typ kulinarny i znamy swojego dostawcę, to się nigdy nie popełni błędu. Ja myślę, że najlepszą puentą tego będzie, jeśli wstaniemy, bo o ziemniaku należy rozmawiać stojąc. To samo trzeba ziemniakowi dać. A jak Musi wstać z chcecie kolan. posłuchać ziemniaczanych opowieści, my się z Krzysiem widujemy parę razy do roku, niezbyt często, bo on mieszka na drugim końcu Polski, ale już wiecie, o czym rozmawiamy, albo w zasadzie wiecie, o czym Krzysiu monologuje. To jest człowiek, który o ziemniaku może mówić godzinami i mnie się nigdy te opowieści nie nudzą. Dziękuję Ci serdecznie. Dziękuję również. Jesteśmy w środku wsi, w gospodarstwie rolnym. No, to jest typowy podworzec dla takiegoż gospodarstwa w wielu miejscach na świecie. Ale nie we wszystkich miejscach na świecie, w niektórych z tych gospodarstw działa coś, co tutaj jest prawdziwą instytucją, mianowicie Hofladen. Hofladen to jest miejsce, w którym oferuje się rzeczy wyprodukowane w danym gospodarstwie albo też w najbliższej okolicy. Witają nas rzecz jasna ziemniaki, no bo cóż tutaj jest cenniejszego. Ziemniaki w takich torbach o różnych pojemnościach wagowych, Speise Kartoffel aus der Region, czyli ziemniaki, rzecz jasna stąd. Tu mamy opisane odmiana Belana Festkochend, czyli typ sałatkowy. Dalej mamy pokaźną ilość jarzyn i różnych przetworów. Chciałem Wam to pokazać. Bärlauch L, czyli to jest olej aromatyzowany czosnkiem niedźwiedzim. Wina. Bardzo ładne winiarskie stoisko. No, w Dolnej Saksonii wina się nie uprawia. Tutaj klimat nie ten, ale nie tak daleko jest Hesja. No więc to są właśnie wina z Hesji. Wina z najbliższej możliwej winiarskiej okolicy. Znowu przetwory, konfitury, drzemy, syropy. Tutaj mamy na przykład kiszone ogórki. Nie korniszony, ale kiszone ogórki. Lada chłodnicza, nawet dwie w pierwszej, torty, które tutaj można na miejscu skonsumować. Pamiętajcie, jesteśmy w północnych Niemczech i tutaj, tak jak to się dzieje na Śląsku i czasami w Wielkopolsce, jak się przychodzi do kogoś na obiad, to najpierw się dostaje tort i kawę, a potem dopiero wjeżdża jedzenie. Dział wędliniarski, no więc surowa, wędzona, dojrzewająca szynka, bardzo ładna, różne metki, to jest ciekawostka. Breslauer gekochte Fleischwurst, czyli gotowana kiełbasa wrocławska. Pewnie czymś takim musiał zajadać się komisarz Mok. Nie wiem, czy wiedzą o tym we Wrocławiu, że mają swój wędliniarski wyrób, no i mogliby to zacząć robić. Dalej sery.
Sery przeważnie krowie, ale są również kozie, no i octy. Octy owocowe też tutaj na miejscu produkowane. No i ten regionalizm jest posunięty tak daleko, że mamy coś no, niezwykłego. Mianowicie Landkartoffelchips, czyli chipsy ziemniaczane, no właśnie stąd. Więc jak się jest prawdziwym, lokalnym patriotą, to wybiera się właściwe chipsy. No i to wszystko w największym skrócie tyle. Tortom o tej porze dnia mówię raczej nein, ale miejscowym wędlinom i serom mówię ja, byte. No i właśnie je dostałem, bo wszystkiego niemal można tutaj na miejscu spróbować. Pani się uprzejmie spytała, czy ma zrobić kanapeczki, czy też podać osobno chleb, wędliny i ser. Poprosiłem o kanapy, czyli o kanapeczki, czyli butterbrot. Stąd Rosjanie mają słowo na kanapkę. Butterbrody, no od niemieckiego słowa. Butterbrot. No i tak, to jest zilce, czyli salcesonopodobna galaretka. Salcesonopodobna w tym wypadku, bo ona może być nie salcesonopodobna, czyli może mieć tylko kawałki mięsa bez czegoś, co niektórzy nazywają chrzęściami. No, ale żeby było wszystko, żeby to była prawda czasu i ekranu, to nie są chrzęści. To jest pyszne, bardzo pieprzne, delikatne w tym sensie, że ta substancja zylcowa rozpływa się w ustach. To jest owa szynka, której z kolei nie jadam na śniadanie, bo na śniadanie, jeśli już w ogóle mam jeść szynkę, to wolę gotowaną, ale o tej porze dnia taka bardzo intensywna w smaku, dojrzewająca, jest jak najbardziej na miejscu. Jest krucha, ale pokażę wam też ten ciemny chleb, ziarnisty, bardzo zdrowa rzecz. No i salami i sery. Tak, widzicie, to jest właśnie butterbrot, bo jest butter, czyli jest masło. Masło i ser. Konstrukcja bardzo niedietetyczna, ale czego się nie robi dla idei. Gołda w typie, naziołowana. Moi drodzy, zaraz będzie kawka. Taka mała przekąseczka w wiejskim gospodarstwie to sama przyjemność. I bardzo dobrze, że nie zjadłem tortu. On by mnie jedzeniowo zamknął, a kanapeczki jedynie mnie rozjuszyły. No i na szczęście jest miejsce, które zaspokoi, jak mniemam, mój apetyt. Ono nazywa się Schäferhof, czyli owczy dwór albo też owczarnia. No i jest to hotel, ale przede wszystkim restauracja. O owcach jeszcze dzisiaj będzie mowa, ale chcę wam teraz pokazać coś tutaj na drzwiach, co w Niemczech jest bardzo ważne. U nas też w niektórych regionach działa, ale nie aż tak dobrze. Mianowicie to oznaczenie Regionale Esskultur, Lineburger Heide. O tym też dzisiaj jeszcze będzie mowa. Jeśli jesteście w jakimś miejscu w Niemczech i nie macie pojęcia, co zjeść regionalnego, nie macie pojęcia, jakie produkty wybrać, to bierzecie takim znaczkiem oznaczony przewodnik w każdym punkcie informacji turystycznej, a jak mniemam również w necie. I tam będziecie mieli precyzyjne informacje. Kierując się tym, regionalnie i kulinarnie nie zbłądzicie. Widzieliście przed chwilą kozy i owce na pastwisku niemal przy samym lokalu. No a skoro są kozy, to jest kozie mleko, a jak jest kozie mleko, to są kozie sery. Jak są owce, to jest owcze mleko i owcze sery, ale jest też baranina. O tej
bardzo specyficznej rasie owiec jeszcze się będę trochę rozwijał. Na razie o wykorzystaniu kulinarnego mięsa z tejże. To nie jest rasa mięsna w tym sensie, żeby mięso z tych owiec słynęło na tyle, by dało się z niego przygotować takie różowe w środku kotleciki jagnięce. Nie, ono wymaga dłuższej obróbki termicznej, no ale ludzie sobie z tym radzą. Mam dwa przykłady z karty, stąd wzięte właśnie baranie. To jest mianowicie baranie ragu. A to jest słynny berliński klasyk, ale w wersji baraniej, mianowicie currywurst, czyli kiełbaski z baraniny, z ketchupem curry i jeszcze posypane proszkiem curry. Sami widzicie, co towarzyszy jednemu i drugiemu daniu. No przepiękne, dostojne brat kartofle. No ale najpierw currywurst. To jest uliczne jedzenie, które jak widzicie może być również eleganckim jedzeniem restauracyjnym. I ten bratwurst na to zasługuje. Na Islandii, w Reykjaviku są słynne hot dogi, przez niektórych uważane za najlepsze hot dogi w Europie, a może i na świecie. Wszyscy możni tego świata mają tam zdjęcia. Sam widziałem tam Billa Clintona na zdjęciu, jak stał w kolejce po owe hot dogi. Pylsur to się nazywa po islandzku. I z jakiego mięsa są parówy do tych hot dogów? No z baraniego. A tutaj mamy po prostu kiełbaskę. Świetna. A ragu. Dużo cebuli, która się rozpadła w sosie, bez papryki. Czysty smak, mięciutkie, ponieważ jesteśmy w eleganckim lokalu, więc do tego kieliszek wina, pewnie z Hesji, nie zaszkodzi. To jest, tak, to jest Weissburgunder, jak mnie mam. A nade wszystko jest to piękne połączenie i idealne wykorzystanie lokalnego terroira. Pora dokładniej nas umiejscowić. Wiecie już, że jesteśmy w Dolnej Saksonii, ale mówiąc precyzyjniej, jesteśmy pomiędzy dwoma wielkimi miastami, których nazwy zaczynają się na literę H. Pomiędzy Hanowerem a Hamburgiem. A mówiąc jeszcze dokładniej, jesteśmy w pobliżu znacznie mniejszego, ale przepięknego miasta Lüneburg. Zresztą kilka razy w nim byłem i nawet raz pokazywałem wam je w swym przeszłym telewizyjnym życiu. I właśnie tutaj, koło Lüneburga, mamy coś, co nazywa się Lüneburger Heide, czyli Lineburska Pustać. To jest miejsce niezwykłe i wielkie. Niezwykłe z punktu widzenia przyrodniczego, gdyż jeszcze jedziemy wśród drzew, jeszcze mamy las, ale zaraz trafimy w miejsce, gdzie drzewa wycięto w czasach rewolucji przemysłowej i zostały wrzosowiska. Została wielka przestrzeń, po której oczywiście można chodzić, można jeździć rowerami, ale że nie mamy zbyt wiele czasu, więc przemierzamy ją tak, jak również można, czyli bryczką. Konie są dwa, teren jest raczej płaski, więc nic złego nie powinno im się stać. No jedziemy. Patataj, patataj, patataj. Jesteśmy już wśród wrzosów. Jesteśmy już wśród wrzosów. Nawet nie próbowałem prosić pana woźnicę, by powtórzył owo zdanie. Trudny język. W każdym razie trochę się spóźniliśmy, bo wrzosy już prawie straciły swoje piękne kwiaty, ale w porze ich kwitnienia przyjeżdża tutaj mnóstwo ludzi. No to jest dla miejscowych i w ogóle dla wszystkich Niemców to jest taka sama atrakcja jak dla Japończyków kwitnące wiśnie. Tak wygląda
Lineburger Heide. Polskie źródła tłumaczą nazwę Lineburger Heide właśnie jako lineburską pustać. Tymczasem Heide to po niemiecku wrzosowisko. No więc mamy wrzosowiska, ale mamy też całkiem sporo lasów, no bo nie wszystko wycięto. Zatem na wrzosowiskach, poza wrzosami, mamy też bardzo charakterystyczne krzaki jałowca. No i z tego zbiera się oczywiście jałowca owoce, Wacholderbeeren, i na bazie tego robi słynną miejscową jałowcówkę. No i z tych pastwisk na wrzosowiskach korzystają owce rasy wrzosówka, tak się one po polsku nazywają. Podobno są fantastyczne na kożuchy. Nie wiem, nigdy nie chodziłem w kożuchu, bo wiecie, przypinam sobie kwiatek bardzo często, a on do kożucha słabo pasuje. Natomiast w tych lasach żyje mnóstwo wilków, które ciągną tutaj, no bo mają owce, na które napadają i które zjadają. A jesteśmy w karczmie zagubionej właśnie wśród lasów i wrzosowisk. Autem tutaj nie da się wjechać, bryczka, piechota albo rower. No myślę, że jednak dostawczak jakoś tutaj sobie radzi, no bo musi codziennie przywozić dużo materiału, z którego robi się miejscowy przysmak. To jest mianowicie grochówa. Grochówa tutaj gotowana razem z ziemniakami i wkładany jest do niej bockwurst. No więc próbujemy. Zaczynamy od samej zupy. Aha. Gęsta niezwykle i dobra. Tak, majeranek, pieprz, bockwurstik. Bardzo proszę. Podają to również oprócz łyżki z nożem i widelcem. Wspaniałe, proste przyjemności. Do tego piwo z lokalnego browaru. Znam karate, judo i jeszcze kilka innych japońskich słów. Teraz wszystko jest w komplecie. Na koniec chcę Wam pokazać miejsce, w którym się zatrzymaliśmy. Bezpretensjonalny, przydrożny zajazd o równie bezpretensjonalnej nazwie – Eden. No i rzeczywiście jest to Eden, a jest to Eden zwłaszcza dla tych, którzy kochają jedzenie mięsno-ziemniaczane, takie jakie tutaj najczęściej się zdarza. Zobaczcie na to. To jest lodówka, specjalna lodówka, ale przecież nie służy ona do przechowywania mąki ze świerszczy. To jest lodówka, w której na sucho dojrzewa wołowina. Wołowina rasy szkockiej, Black Welsh, ale hodowla tejże wołowiny jest 3 km stąd. Zatem jest to produkt lokalny. I znowu mamy to samo, jak najkrótsza droga z pola do stołu. To jest teoria. Za chwilę zobaczymy praktykę. Chyba jednak nie do końca zdawałem sobie sprawę z mojego zamówienia. W sensie wielkości, no bo co zamawiałem, to wiedziałem. Prosiłem o club steak. Club steak, który był opisany w karcie jako rodzaj T-bona, wszakże z mniejszą ilością polędwicy, a z większą ilością roast beefu, co mnie niezwykle ucieszyło, ponieważ polędwica jest dla początkujących, a roast beef jest marmurkowy, przerośnięty i kiedy jest zrobiony dobrze, to żadna polędwica do roast beefu nie ma startu. No, to wygląda jak porcja dla jaskiniowca trochę, ale na szczęście mam dobrych kolegów i oni mi pomogą. Do tego cytryna, do tego masła przyprawowe, do tego kieliszek czerwonego wina i do tego jeszcze tutaj pietruszka najwyraźniej. No dobrze, ale nie przyszliśmy tutaj w sprawie pietruszki. Chodzi o to, żeby Wam pokazać, jak to wygląda. Jeśli chcecie zamówić w Niemczech wołowinę
przygotowaną rare, czyli krwistą, to musicie powiedzieć English. Oczywiście słowo rare pewnie zrozumieją, ale English to jest miejscowe słowo na właśnie tak zrobione mięso wołowe, po angielsku. U nas kiedyś też tak mówiono o bewsztykach. Poproszę bewsztyk po angielsku. Sam to pamiętam, to było 30-40 lat temu. Chodziło o to, że wówczas bewsztyk z polędwicy, no wtedy antrykotów ani rostbefów w kraju naszym nie było, był różowy w środku. No i teraz to. Mięciuteńkie, doskonałe, rasa szkocka, ale wyhodowana tuż za rogiem. Hasło od pola do stołu jest oczywiście niezwykle ważne, ale w tym wypadku myślę, że będzie tu obowiązywało jeszcze jedno hasło, mianowicie od stołu do łóżka. I to być może do łóżka na noszach.